Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj przy niedzieli, tradycyjnie, mała historyjka, chociaż nie zawsze mi się to udaje z tą niedzielą, bo czasem po prostu mam za dużo pracy i nie nadążam, żeby zrobić film na niedzielę czy na sobotę, ale dzisiaj się udało, także dzisiaj mamy fajną historyjkę dla Was, która daje, jak zawsze, znowu dużo do myślenia i dotyczy bardzo wielu z nas. Także przechodzimy, a na koniec wyciągnijcie sobie morał z tej historii. Kiedyś, dawno temu, podróżował przez pustynię Beduin ze swoim wielbłądem. Kiedy po całym dniu byli już bardzo zmęczeni podróżą, którą przebyli, postanowili rozbić sobie obóz. Beduin postawił tam mały namiocik, zjedli, wypili i Beduin poszedł się położyć spać. Jednak zostawił lekko niedomknięty ten namiot, ten suwak, który tam był. No i zobaczył, że wielbłąd się na niego patrzy, więc w pewnym momencie zapytał: wielbłądzie, co jest? Na to wielbłąd mu odpowiedział: tu jest bardzo zimno teraz na dworze, czy mógłbym wsadzić swoją głowę do namiotu? Na to Beduin chwilę pomyślał, mówi: tak, możesz włożyć swoją głowę do namiotu. No więc wielbłąd wsunął swoją głowę do namiotu i mówi: och, od razu cieplej, a mógłbym wsunąć jeszcze moją szyję do środka, byłoby jeszcze cieplej i jeszcze fajniej. Na to Beduin mówi: tak, możesz wsunąć też swoją szyję do środka. No więc wielbłąd wsunął szyję, jednak po chwili znowu mówi: czy mógłbym włożyć moje przednie nogi jeszcze tutaj do namiotu, bo jeszcze jest troszeczkę miejsca, pewnie się zmieszczą. Więc Beduin mówi: no dobrze, wsuń nogi do namiotu. Jednak w tym momencie Beduin musiał już się bardziej przesunąć w stronę ściany tego końca tego namiotu, ponieważ namiot był bardzo mały i nie było tam zbyt dużo miejsca w środku. Jednak po chwili wielbłąd znowu pyta, czy może mógłby wejść cały do środka, do tego namiotu, bo teraz przez to, że tylko ma tutaj nogi, szyję i głowę, to duża część namiotu jest otwarta i po prostu wieje tutaj do środka, no i robi im się obydwoje zimno. Więc Beduin po chwili zastanowienia mówi: dobrze, możesz wejść cały do namiotu. No i tak jak wielbłąd uczynił to, co pomyślał, wszedł cały do namiotu, jednak namiot był bardzo mały i nie było w nim miejsca dla nich dwóch. Więc w tym momencie wielbłąd powiedział: może ty wyszedłbyś na zewnątrz, ponieważ jesteś mniejszy z nas dwóch, a ja zostałbym tutaj w środku. Co też Beduin uczynił. Wyszedł sam na dwór i zaczął spać na dworze, na tym zimnym, a tymczasem jego wielbłąd siedział sobie cieplutko w namiocie. Moi drodzy, jaki morał z tej historii płynie? Pewnie nieraz już coś takiego słyszeliście. Daj palec, a wezmą ci całą rękę. My bardzo często w życiu mamy bardzo dobre serce. Chcemy pomagać innym, chcemy im dawać przeróżne rzeczy, rady, chcemy im pomagać jakoś inaczej, czynami, wszystkim, czym jest możliwe. Jednak pamiętajcie, moi drodzy, tą jedną rzecz, że bardzo dobrze jest mieć dobre serce i pomagać innym. Jednak wyznacz swoje granice. Granice, których nikt nie powinien ci przekraczać. Granice twoje własne, żebyś ty na końcu przez tą pomoc nie był pokrzywdzony, tak jak Beduin, który musiał spać na dworze, ponieważ miał dobre serce i nie chciał, żeby wielbłąd marznął na dworze. I na samym końcu on marznął na dworze, a wielbłąd sobie siedział w cieplutkim. Wielbłąd oczywiście jest tutaj metaforą. Wielbłąd mianowicie nawiązuje do negatywności, która bardzo często może się wkradać do twojego życia, czyli do twojego namiotu. Ponieważ nie każdy ma czyste serce. Wielu ludzi jest takich, którzy, gdy coś zwęszą, że ty jesteś dobry, że chcesz im pomóc, zaczną cię wykorzystywać. I wtedy
nie znają żadnych granic. To będzie szło coraz dalej, za każdym razem więcej, za każdym razem więcej, aż na samym końcu zatracisz sam siebie. Dlatego pamiętaj, wyznacz swoje granice. Jeżeli pomagasz innym, granica dotąd i nie dalej, żebyś nie był na końcu ty tym poszkodowanym, który będzie potrzebować pomocy, ponieważ tak na siłę chciałeś pomóc komuś innemu i akceptowałeś wszystko, co on ci podsuwał na myśl. Bo takie historie kończą się zawsze źle dla tego, który chce pomóc, niestety. Ja takich historii znam bardzo dużo, moi drodzy, gdzie ludzie właśnie chcieli pomagać i nie wyznaczyli swoich granic. I na końcu niestety sami byli poszkodowani przez to. Sami później przychodzili jeszcze do mnie i prosili o rady, o pomoc, jakby im tutaj teraz pomóc, ponieważ przez ich dobroć zostali pokrzywdzeni. I dlaczego? Bo nie wyznaczyli swoich granic. To nie jest egoistyczne, kiedy powiesz komuś nie. I wcale nie musisz od razu mówić czemu nie. Pomimo, że ktoś cię zapyta czemu nie, możesz mu po prostu powiedzieć, bo nie. I tyle. Ty nie jesteś nikomu winny wyjaśnień, dlaczego czegoś nie chcesz zrobić. Po prostu samo nie wystarczy. Każdy jest dorosły. Kiedy cię o coś pyta, to musi oczekiwać też odpowiedzi właśnie takiej, jak że dostanie nie. To nie jest tak, że zawsze z automatu musi być tak, ja ci to zrobię. Ale sam wewnętrznie tego nie będziesz czuł, ponieważ wiesz, że to przechodzi przez twoje granice. Wiesz, że będziesz miał przez to problemy. Wiesz, że będziesz się przez to źle czuł. Wiesz, że nie będziesz mieć czasu dla samego siebie, żeby to zrobić. Czy coś ważnego chciałeś zrobić, czy spędzić ten czas z rodziną, cokolwiek innego. Dlatego wyznacz swoje granice i trzymaj się ich. Dobre serce mieć jest bardzo dobrze, ale granice przy tym są bardzo, bardzo ważne. Żebyś nie dał palca, a żeby ci całej ręki nie zabrali. Dokładnie jak w tym przysłowiu. Także ja wam życzę wszystkim miłej niedzieli. Tutaj na końcu macie jeszcze całą playlistę zalinkowaną właśnie z podobnymi historiami, które już dla was wcześniej nagrałem. Przybywa ich tam coraz więcej. Pamiętajcie, że to są historie typowo życiowe. Historie, które pomagają zrozumieć bardzo proste rzeczy w naszym życiu, o których my bardzo często zapominamy. Dlatego też to nagrywam, ponieważ to należy również do naszego zdrowia, bo kiedy nasza psychika nie jest w porządku, to i zdrowie nie będzie za tym podążać. Także miłej niedzieli wam wszystkim życzę. Trzymajcie się. Hej!